No, więc wojna dla mnie przede wszystkim sprawa żydowska i potem to pragnienie walki, niesłychane pragnienie walki. Ja nieustannie zakładałem podziemne organizacje. Podziemne organizacje zakładałem, wynosiłem z domu gazetki. Kiedyś jednej swojej podziemnej organizacji obiecałem, że pokażę rewolwer. Bo wszystkim mówiłem oczywiście, że ojciec mój działa w podziemnej organizacji, bo to był jakiś sposób na organizowanie. No i do pokazania tego rewolweru nie doszło, ponieważ matka mojego kolegi też, tak jak Kowalikowa, słomiana wdowa, ojciec jego był oficerem w flagu, zaprosiła mojego ojca i opowiedziała mu wszystkich moich właśnie wyczynek. Co więcej, powiedziała mu: oddaję się w pańskie ręce, potrzebuję broni. I potem okazało się, że ona jest też konfidentką gestapo i też ją rozwalono, ale o to już ojciec mnie nie obwiniał. A więc właśnie różne podziemne organizacje i kiedy w Lwowie, gdzieś zaraz na samym początku, to już wiem z historii, szare szeregi właściwie powstały dopiero z okupacji niemieckiej, była olbrzymia wsypa. Także malowanie ulic było raz i to na gościnnych występach warszawskich Wagar to robił. Ale po tym malowaniu ulic ja właśnie z moją podziemną organizacją przystąpiłem do malowania murów i jakiś czas żeśmy to nawet malowali. Dość szybko trzeba się było z Lwowa wynosić i dość szybko, znaczy nie tak, przepraszam, dość szybko, bo w 1944 roku. W 1944 roku ojciec wywiózł mnie, Felka, matkę i Wacka, mojego ciotecznego brata, który się u nas wychowywał, bo mamę jego wywieźli Rosjanie. Na Sybir. I przejechaliśmy i mieszkałem później u ciotki w Zarytym, gdzie w dalszym ciągu próbowałem walczyć, wysadzać pociągi. Na szczęście mi się to nie udało, zapewne bym mi się rozwalił, znaczy żeśmy próbowali tory rozkręcać, ukraść ładunek wybuchowy z kamieniołomów, przy której to okazji spadłem z kamieniołomu. No i tak, no jeszcze to powstanie miało być, tak? No, powstanie, pamiętam, po prostu dowiedziałem się zaraz na początku sierpnia, że wybuchło powstanie. I byłem strasznie zupełnie porażony tym, że ja tam nie jestem i że powinienem tam być. Ale na ucieczkę z domu się jednak mimo wszystko nie zdecydowałem.